Polskie pączki czy pasztel de nata? Portugalczyk nie ma kaw na wynos. Ale wiem też, co nas zaskoczyło, że w Portugalii nie ma wielu Stałych kosztów. No i przy okazji ten dom jeszcze zrobiliśmy. A jak szacujecie, ile was będzie kosztowało wyremontowanie tego domu? No te dwie nerki. Po to, żeby właśnie cieszyć się. kontemplować życie. Dzień dobry, moi drodzy. Z Portugalii przyjechaliśmy tutaj do naszych przyjaciół, którzy kupili tutaj kawał przepięknej ziemi z domem do remontu. Mieszkają tutaj już od roku i stwierdziłem, że to dobra okazja, żeby nagrać z nimi odcinek i porozmawiać o tym, jak taka inwestycja i taka decyzja wygląda od kuchni, ile to wszystko kosztuje, no i jakie są powody za tym, żeby faktycznie przeprowadzić się z Polski do Portugalii. Ale pierwszy powód już chyba znam. Pogoda. I to, że jest niebieskie niebo przez większość roku. To Kasia i Łukasz, czyli podróżowanie. Od 5 lat podróżują po świecie swoim vanem, a rok temu kupili ziemię w Portugalii. Mnóstwo słonecznych dni, nie ma takiej szarej, długiej zimy. Pogoda, no przede wszystkim słońce, duża ilość słońca. Piękna natura. Nie jest może pełna jakichś takich ekstremalnie nie wiadomo jakich widoków, ale jest tu dużo pagórków, dużo zieleni, ocean, można tam surfować, uprawiać inne sporty. A tak w ciągu roku, jakbyście mieli w ilości dni albo procentowo powiedzieć, to ile jest słońca, ile deszczu? Więc 80% myślę, że będzie słońce. 80 słońca. Taki deszcz bywa czasami jak w Anglii, że jest przelotny, ale tak, żeby cały dzień padało, to jest kilka dni w roku. Tak, żeby tak jak wczoraj cały dzień padało. Czyli dobrze trafiliśmy. Ludzie są przyjaźni, Bardzo, jest tu bezpiecznie stosunkowo. Teraz co prawda jest bardzo dużo różnych przyjezdnych, więc wiadomo, no w dużych miastach trzeba uważać standardowo, ale ogólnie jest to bardzo bezpieczny kraj. Ja na przykład nie boję się tutaj sama sobie wędrować, spać na dziko pod namiotem. I bardzo nam się podoba taki powolny tryb życia i taka kontemplacja życia. Ludzie mają czas na to, żeby wypić kawy, wywalić powoli papierosa, porozmawiać z sąsiadem, przejść się na spacer. Nie ma takiego pędu jak w Europie Centralnej czy w Stanach, pogoni za pieniądzem. Tutaj ludzie mają czas na to, żeby żyć i odpoczywać, siedzieć na ławce. Cenią sobie rodzinne to. spotkania z przyjaciółmi. To jest ważniejsze niż robienie biznesu. Przez to, że wybraliśmy taki mniej popularny region pośród ludzi, którzy się to osiedlają, to zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez Portugalczyków. Dużo osób myśli, że Portugalczycy są dosyć zamkniętym narodem i mi się też tak wydawało. I dalej mi się wydaje, że w pewnych regionach tak jest, ale tutaj przez to, że mało jest tych przyjezdnych, bardzo ciepło nas przyjęli, powitali. Mamy już trochę tutaj znajomych wśród sąsiadów. To jest cudowne, jak człowiek tak sobie mieszka i nagle się pojawia w okolicy świnia obłosiona i miasto żyje. Lokalna sztuka to jest piłkarz. Tak, piłka leży przed nim. Jest więcej takich, może pójść, no nie wiem, czy którędy będziemy mogli. A widzieliście tego pająka na ścianie u góry? Gaja była nim zapasna. Gaja mówi, musimy go zabić. Ja też cenię sobie wizualną stronę Portugalii. Tutaj ten krajobraz jest taki bardzo podobny do siebie. Domy są białe, mają pomarańczową dachówkę, mają jakieś tam kolorowe pasy, ale jednak to wszystko jest takie spokojne, nie ma billboardów, nie ma takiej samowolki architektonicznej i ja sobie to bardzo cenię, dobrze się tutaj czuję. I pomimo tego, że jest bardzo blisko do Hiszpanii, wiele osób z Polski i z Europy myli Portugalię z Hiszpanią, myślą, że to jest to samo, to jest zupełnie inny kraj, to jest tak jak Polska i Rosja. Podobnie brzmiący język, ale to mentalność ludzka jest zupełnie inna. Hiszpanie są głośni, temperamentni, a Portugalczycy są cisi, spokojni. Tu nikt nie krzyczy, a w Hiszpanii wszyscy krzyczą. Więc jest to duża różnica. Więc proszę nie mylić Hiszpanii z Portugalią, bo to nie jest to samo. A jeśli chodzi o ceny, koszty życia, koszty działek, jak to wygląda w porównaniu do Polski? No koszty wynajmu, nawet wynajmu mieszkania, przez to, że jest to bardzo popularny turystycznie kraj, no to teraz poszły w górę, bardzo jest drogo. Polska też jest droga teraz. No, wszystko zależy tak naprawdę od miejsca. Już mówiąc o kupnie domu, działki, ziemi, przy granicy z Hiszpanią, na północy w Portugalii można trafić jeszcze na ziemię w całkiem rozsądnych pieniądzach, bo to są troszkę mniej atrakcyjne ziemie. Na północy w zimie jest zimno i pada deszcz. Przy granicy z Hiszpanią te temperatury też mają takie duże wahania, bo tam jest górzyście.
No więc tam jest spoko. Tu, gdzie my jesteśmy, centralna Portugalia, też wciąż można znaleźć jeszcze fajne Podobnych ceny. pieniądzach jak w Polsce lub taniej. Na południu, tam gdzie jest Algarve, najwięcej słońca, tam jest bardzo dużo Anglików, Holendrów i oni zepsuli trochę rynek, więc tam te ceny są od 100 000 euro. Nie można kupić nic poniżej 100 000 euro, a jeżeli jest jakaś ziemia, to jest taki nieużytek, że tam nie można nic postawić, nawet nie można postawić kampera i zamieszkać na takiej ziemi. Tutaj w centralnej Portugalii jest zupełnie inaczej. No i A blisko jeżeli chodzi oceanów, o blisko miast też jest bardzo drogo. Jeżeli chodzi o życie, to w sklepach spożywczych są produkty tańsze niż w Polsce. Teraz się zrównało. Teraz jest taniej niż w Polsce. Tak. Masło kosztuje euro 80, czyli to powiedzmy 6 zł, a w Polsce z tego co słyszeliśmy 12 zł kosztuje masło czy tam ileś. Więc produkty spożywcze są tańsze i jedzenie w restauracjach jest też tańsze niż w Polsce. Wy kupiliście bardzo dużą działkę z domem do remontu. Możecie powiedzieć, ile to kosztowało albo ile kosztują podobne? My kupiliśmy 7,5 tysiąca metrów działkę z domem 100-metrowym do remontu, z taką ruiną, który już jak widać troszeczkę remontujemy i my zapłaciliśmy 55 000 euro za całość, za wszystko. Bardzo dużo sami tutaj robicie na tej działce. W niecały rok udało wam się naprawdę sporo tutaj stworzyć. Ja jestem pełen podziwu, bo nie byłbym w stanie sam tego wszystkiego zrobić. Co już tu się udało zrobić i jakie macie plany na przyszłość? No zrobiliśmy sobie tak naprawdę kemping. Prywatny Więc mamy- mini camping mamy. Więc mamy łazieneczkę, mamy toaletę, mamy tarasik, Prysznic mamy ciepłą wodę wodą. rozprowadzoną po działce, że możemy sobie, mamy też taki maleńki ogródek, więc możemy sobie podlewać, Robiliśmy dróżki, podjazdy. tak, No i zaczęliśmy fotowoltaikę, budować przy domku. mamy fotowoltaikę, zadaszenie dla kampera. Jakie są koszty życia tutaj na waszej działce? Stałych kosztów mamy bardzo niewiele, bo płacimy tylko za wodę. Mamy wodę 15 do 20 euro miesięcznie, mniej więcej tyle. Prąd mamy ze słońca, więc nie płacimy za energię. I tyle. No i przy okazji ten dom jeszcze zrobiliśmy remont, znaczy to akurat nie, ja zamontowałem tu rynnę. to zachowujemy. Zachowamy tą bryłę, która jest, bo mamy pozwolenie na odbudowę tej ruiny, która tutaj była, bez konieczności składania nowego projektu, więc możemy po murach, tak jak było wcześniej, te mury, które się tam zapadły z tyłu, możemy je odbudować i z tego zrobić pomieszczenia, więc zrobimy po prostu taki mały domeczek. Myślę, że on będzie miał tak 60-70 metrów kwadratowych. Nie będziemy całości odbudowywać, bo zasłoniłoby nam to widok, bo tam są takie budynki gospodarcze, które zburzymy i wtedy będziemy mieć otwartą przestrzeń, będziemy mogli oglądać zachód słońca z naszego tarasu z drugiej strony. A, akurat zaszło słońce teraz. No i tutaj właśnie jest, o jeszcze widzę, są promienie słońca, bo właśnie zachodzi. No i tutaj jak wyburzymy ten brzydki murek, to wtedy będzie nam, no tylko będziemy widzieć zieleń dookoła. I ten dom jest właśnie zrobiony na szczycie góry, takiego wzgórza. Z tamtej strony są budyneczki, natomiast tutaj jest piękna zieleń. Tutaj będzie tarasik, lekko zadaszony. Tyle. Pięknie. A jak szacujecie, ile was będzie kosztowało wyremontowanie tego domu? No te dwie nerki. Myślę, że 100 000 euro i byłoby już tip-top. 50 do 100 000 euro jeszcze. Myślę, że tak. 60 do 100 000 euro i ten dom będzie... Kontener sprowadziliśmy, gdzie mamy warsztat. Aha, myślę, że by się nadało. No, a będziesz miał takie dwie śruby, żeby przez to przeszły i je tam poskręcać? No, ja wam nie wcewę. A co my w ogóle próbujemy zrobić? Próbujemy zamocować u nas na stałe Starlinka, bo Starlink wypuścił teraz takiego małego Starlinka mini, który jest dużo bardziej płaski, mniejszy i który działa też podczas jazdy. Tylko trzeba go zamontować jakoś na stałe, żeby miał dobrą pozycję i wtedy będziemy mogli w trakcie jazdy używać internetu satelitarnego. Zamontowane i teraz niezależnie czy ten namiot jest otwarty czy zamknięty, no to Starlink kieruje w kosmos i powinien działać. Nie sprawdziliśmy, czy przy zamkniętym to nie będzie dotykać tej samochodu. Będzie tak na styk.
Idealnie. Co popsuliście? Internet szybki zamontowaliśmy, żebyśmy mogła po prostu wysyłać roleczki z Maroczka. Łukasz, co by w twoim prywatnym rankingu wygrało pojedynek polskie pączki czy portugalskie pastel de nata? Pastel de nata. Ale tutaj też mają pączki, tu też sprzedają pączki, tylko nazywają się Bolo de Berlin. I to są normalnie takie jak pączki jak nasze, tylko że są przekrojone na pół i są wypełnione taką masą, jak tu mam taka jajeczna z żółtek. Masa słodkie, taki kogiel-mogiel, gęsty, coś w tym stylu. Niby Masa- na wsi mieszkacie, niby z dala od cywilizacji, a tu 5 minut cię nie było. No, bo ja jeżdżę na stację benzynową. Na stacji benzynowej jest też taka kawiarnia i w tej kawiarni można kupić pyszne portugalskie, ale smakują jak polskie bułeczki i słodycze. I naszym zdaniem to są najlepsze pastel de nata w Portugalii. Albo jedne z najlepszych. Chciałem was zapytać o to, czy było trudno znaleźć działkę i czy formalności w związku z tym, że jesteście Polakami, którzy kupują w Portugalii, czy to było skomplikowane, czy takie do ogarnięcia dla każdego? Do ogarnięcia dla każdego, mi się wydaje. Na początku to było trudny temat, bo był nowy i nigdy wcześniej nie kupowaliśmy domu, nie wiedzieliśmy dokładnie, jak to wszystko funkcjonuje, jak to działa, ale znalezienie działki było dosyć proste. Po prostu jest kilka portali, Idealista, Imo Virtual. Na Facebooku, i na ten marketplace Facebooku. można przeglądać, I po prostu lokalne agencje też potem przeglądaliśmy. Zaznaczaliśmy mapkę, budżet, no i wyświetlały się różne działki i jeździliśmy. Mieliśmy taki 2 miesiące czy 3 miesiące, że byliśmy tutaj na miejscu w okolicy i codziennie jeździliśmy, oglądaliśmy i wydaje mi się, że ponad 40 działek zobaczyliśmy. Z czasem się nauczyliśmy, na co zwracać uwagę. No, ważne jest na pewno to, żeby posprawdzać to potem z jakimś prawnikiem albo z kimś, kto się zna, bo trzeba Koniecznie. posprawdzać księgi wieczyste, papiery, bo ci agenci, ich misją jest sprzedaż i oni się skupiają zazwyczaj na drzewach owocowych. Taka ruina jak ta, to powiedzieliby, że no, lekki remont i gotowa do zamieszkania. Więc potem trzeba wszystko sobie dokładnie sprawdzić i znaleźć po prostu kogoś, kto zna się na tutejszym prawie i sprawdzi działkę, sprawdzi dom. Są takie pułapki zastawione dla osób przyjezdnych, że dużo tych starych nieruchomości jest dzielona na iluś tam spadkobierców, że babcia umarła i jest kilkunastoro czasami właścicieli i tutaj jest takie prawo, że wszyscy się muszą podpisać pod aktem notarialnym. Nie ma możliwości, żeby nie wszyscy. Jeżeli nie wszyscy, no to wtedy już nie jest sprzedane. Można też sprzedać swoją udział na przykład w domu i później się okazuje, że jesteśmy właścicielami tylko części domu, bo jeszcze w Stanach mieszka jakiś wujek, który ma część też tej działki. No i wtedy trzeba odkupić od niego tą działkę, ten jeden udział, no i to już jest duża kwota. I to trzeba sprawdzić z prawnikiem. Przed podpisaniem umowy notarialnej zawsze trzeba sprawdzić z zewnętrznym prawnikiem albo z zewnętrznym agentem nieruchomości. My nagraliśmy vloga na ten temat, jeżeli ktoś by chciał zobaczyć i dowiedzieć się, jak znaleźć nieruchomość, bazując na naszym doświadczeniu i na to zwrócić uwagę, to nagraliśmy 2 vlogi. Jeden z prawniczką Polką, która tutaj mieszka w Portugalii i ona zajmuje się między innymi takimi sprawami jak sprawdzanie działek. A co było takiego w tej działce, co spowodowało, że wybraliście akurat ją? Ta działka miała okropne zdjęcia. Obrzydliwe. Przyjechaliśmy tutaj chyba tylko dlatego, że obiecałeś sobie, że wszystkie tam w jakiejś tam kwocie zobaczymy. I tu w okolicy było kilka domów, które oglądaliśmy. No i ja mówię, Kasia, jest jeszcze taka jedna działka, która tu jest, ale pojedziemy tam tylko zobaczyć, żeby ją skreślić, żeby nie mieć wyrzutów sumienia, że po prostu, że jej nie zobaczyliśmy. No i przyjechaliśmy na to miejsce. No, okazało się, że zdjęcia są totalnie nieadekwatne. Nie z tej działki w ogóle zdjęcia były. Nie z tej działki, więc przede wszystkim teren nam się spodobał. Dużo zieleni, dużo drzew. Ta łąka była taka piękna, kwitnąca. Góreczka, dolinka. Wtedy płynął strumień tam na dole. No i cena była dobra. Cena nam się bardzo spodobała, bo my mieliśmy budżet do 100 000. No więc obliczyliśmy, że jak tam wydamy te 55, no to prawie drugie tyle będziemy mieli na rozruch tutaj.
więc to nas też skusiło. Położenie nam się też spodobało, bo jest fajnie, no tak sensownie, że i do oceanu da się dojechać. I jest miejsce na kampera, no tutaj nie było za bardzo miejsca, ale z drugiej strony jest wjazd na działkę, tam jest dużo płaskiego terenu, jest woda, jest własna studnia. Jesteśmy odcięci od Troszkę odizolowani, ale równocześnie jesteśmy na sąsiadów. skraju wsi, więc nie jesteśmy tutaj sami. Jest prąd na miejscu, blisko jest autostrada, ale i nie słychać, ale z autostradą można w godzinę się dostać do Lizbony, więc dużo rzeczy się pojawiło, ale głównie to ta przyroda, ta ilość drzew. I które też sobie tu wtedy rosną. bardzo na to zwracaliśmy uwagę, nie ma tutaj tak dużo w bezpośrednim sąsiedztwie eukaliptusa, który lubi się zapalić w lato, więc to nas też jakby utwierdziło, że to jest fajna miejscówka. Tak. Poczekaj, Karol, to będę może kroić, to zrzucę tu i będę kroić od Ale Kasia ma wspaniały przepis w ogóle na te soki, bo generalnie te soki są pyszne, a mi rzadko w ogóle smakują wyciskane soki. No. Kasia, co tu jest? Seler? Seler, ogórek, ananas, jabłko zielone, limonka. Dzisiaj jeszcze w promocji będzie promocji. Dzisiaj jeszcze dojdzie mango, bo musimy zużyć mango i pomarańczka. Co się nawinie? Nie, bo to jest przepis nie. na skórę, to jest wspierające skórę. Ogórek dałaś? Ogórek dałam, ogórek już jest. Ej, a w lato nie robi wam się gorąco tu w przyczepie? No jeszcze nie mieszkaliśmy w przyczepie, ale w wanie było gorąco. To nie było bardzo gorąco. No bo na zewnątrz jest to 40 stopni max. Bywa. Chyba. No ale no to siedzimy na zewnątrz, jak było tak gorąco, był takie Stajemy parę wcześniej, dni. 9, 10 i Wcześnie to jest. już się nie da później, już nie da się dłużej spać, bo potem już gorąco w środku. To przez nas to ty nie do spanu chodzisz. Nie, no A, właśnie, codziennie o no 9. właśnie dzisiaj dlatego postanowiłam, że nie wychodzimy z busa, dajemy im Tak samo, pospać. tam z łóżka. Bo wczoraj, no po prostu cały dzień byli zmęczeni, bo wstali o 9. Ale to Nie, ja wczoraj wstałam, obudziłam się o Kasia mnie 6. obudziła wczoraj. Ona mnie obudziła o 6 i potem... Nie, ja ciebie wstałam o 7. Czyli mnie też Wstali w obudziła. jednej wersji. No ja sobie wyobrażam, że będę każdy tydzień surfować, ale okazało się, że ostatni raz chyba byłam pół roku temu posurfować, bo jednak życie na działce wciąga. Ja nigdy nie mieszkałam na ziemi, nigdy nie mieszkałam w domu, zawsze mieszkałam w bloku, więc też zaskoczyło mnie, że tu jest zawsze coś do zrobienia. Jak nie ogródek do podlania, coś tam do przycięcia, trzeba Łukaszowi cegłę podać, zawsze jest tutaj coś do zrobienia. Więc na pewno to mnie zaskoczyło. I to wszystko trwa bardzo dużo czasu. Bo ja sobie zaplanuję, że coś zrobię, nie wiem, wybuduję powiedzmy tą wiatę w tydzień. 3 tygodnie później jeszcze nie jest ona skończona. Bo ja to wszystko robię pierwszy raz, nie mam doświadczenia w stolarce, w budowlance, więc wszystkiego się uczę na błędach. Więc to wszystko trwa dużo dłużej niż na YouTubie. Na pewno. Ale wiem też, co nas zaskoczyło, że w Portugalii nie ma wielu części, narzędzi może nie, ale wielu takich części, które w Polsce są w sklepach, tryki, Nie ma dostępu budowlanki. do różnych technologii, które są no, już od lat stosowane w Polsce i w Europie Środkowej i Zachodniej. Tutaj to nie dotarło. Więc to, że mamy rynny, to jest w ogóle ewenement. Większość domów w naszej wiosce nie ma rynien i po prostu tu no, nie stosuje się rynien. Pomimo tego, że pada deszcz i tutaj w zimie dużo jest tego deszczu. Ogrzewania też chyba. Ogrzewania, większość domów nie ma ogrzewania. 90% domów nie ma ogrzewania. Nie opłaca się im niby robić. Poza tym jego tata nie miał w domu, nie mieli, dziadkowie nie mieli, więc oni też nie robią. Nawet jeżeli budują nowy dom. Więc dogrzewają się czasami klimatyzatorami albo elektrycznymi grzejnikami przez te zimne miesiące w zimie. Grubsze koce. Tak. Elektryczne koce. No. Wspominaliście, że Portugalia to trochę jak Polska 30 lat temu. Tak. Dlaczego? Pod jakim Tak. względem? Każdy. Na półkach jest tyle samo produktów, co wtedy w latach 90., na początku lat 90., czyli jest już Coca-Cola, ale nie ma 7 rodzajów Coca-Coli na przykład, nie? Jakieś tam light i tak dalej. Są produkty, które są potrzebne do życia, no nie wiem, spożywcze i tak dalej, ale nie ma takiego ogromnego wyboru, jak na przykład w Polsce, Holandii czy w innych krajach. W sklepach nie ma drogerii, nie ma Rossmanów, jest parę jakichś takich mniejszych sklepików i trochę tych kosmetyków jest, ale na przykład nie ma ekologicznych kosmetyków, takich eko, vegan. No. Nie ma takiego wyboru, że ja często sobie kupuję w Polsce zapas i przywożę. Po ulicach jeżdżą samochody, stare samochody jeżdżą, takie bardzo stare samochody, takie kanciaste Mercedesy, jak w Polsce w latach 90. jeździły
były te Mercedesy, więc Kuchnia nie jest zróżnicowana. Jakby Algarve to jest inna bajka, duże miasta to jest inna bajka, ale w takich mniejszych miejscowościach Nie ma no to wegański. jest taka portugalska kuchnia. Dużo mięsa, frytki, ryż, prosta sałatka. proste. Nie ma wegańskich bowli, jakichś tam meksykańskich, nie ma kawy przelewowej, jakichś dripów, no po prostu nie ma czegoś. Nie. Kawa to jest kawa i tyle. Po prostu kafe i Czarna piwo z mlekiem, i proste nie ma rzeczy. mleka sojowego, tłuszczonego, zwykłe mleko. Bezalkoholowe i cała piwo, jak się historia. zamawia, to po prostu czasami jest już dostępne, ale to nie jest taki produkt, że po prostu jest ogólnodostępny. W ogóle kawiarnie i restauracje tak wyglądają, jak oni gdzieś tam je pewnie postawili w latach 90. Nic się nie zmieniło. Te same kafelki, te same stoły, te same bary, telewizor tam leci. No i to po prostu bez zmian. W Polsce już nie ma takich miejsc, mam wrażenie. Ale wszystko się dzieje powoli, nikt się nigdzie nie spieszy. Nie ma jeszcze takiego mocnego kapitalizmu. I palą papierosy Palą często w kawiarniach. papierosy, czytają książki, prawdziwe książki czytają sobie, siedzą na ławeczce. Bardzo często widać ludzi czytających, zwłaszcza w Lizbonie, w dużych miastach, ludzie czytają książki. A brakuje wam tego właśnie wszystkiego, czego tutaj nie ma? Czy... Nie, właśnie przyjechaliśmy. dlatego się tutaj przyjeżdża, że się bardzo dużo ludzi przyjeżdża tutaj do Portugalii i mówią, że kupują działkę, potem narzekają, że tego nie ma, tego nie ma, tego nie ma. U nas w Polsce to jest. To jedź do Polski i tam siedź i mieszkaj po prostu, jeżeli tam chcesz mieć życie takie jak w Polsce, to mieszkaj w Polsce, czy w Niemczech, czy w Anglii. Dużo osób też tu przyjeżdża Tu się i przyjeżdża po to, żeby właśnie prowadzić ten Zrelaksować powolny się. tryb życia, żeby cieszyć się kontemplować życie, żeby siedzieć i mieć czas na kawę i nie pić jej duszkiem, szybko, żeby po prostu w drodze do pracy pić kawę. No, Portugalczyk nie ma kawy na wynos. W Lizbonie jeszcze tam są te Starbucksy pod turystów. W naszych kawiarniach nie ma kubków plastikowych czy papierowych, żeby sobie kawę na wynos wziąć. Nie ma takiej opcji w ogóle. Przychodzisz na kawę po to, żeby ją wypić, porozmawiać z sąsiadem, z panią, która sprzedaje tę kawę. Ruszamy dalej, bo celem naszej podróży jest Afryka i o tym będą kolejne filmy. Ale jestem ciekaw, jakie wy macie przemyślenia o takim pomyśle, żeby właśnie przeprowadzić się do Portugalii i tu zacząć swoje życie. Czy marzyliście kiedyś o tym, czy macie jakieś obiekcje, co was powstrzymało? Bo ja na przykład osobiście o tym myślałem, ale powstrzymało mnie między innymi to, że nie chciałem być tak daleko od Polski i daleko od rodziny, od przyjaciół. Ale też obawiałem się, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o współpracę tutaj z urzędami i z ekspertami, z fachowcami, bo wiem, jak ciężkie to jest w Polsce, gdzie nie ma bariery językowej, więc nie wyobrażam sobie, jak ciężkie to musi być tutaj, gdzie jeszcze dochodzi ta bariera językowa, kulturowa i tak dalej. Dajcie znać, jakie są wasze przemyślenia i zachęcam was, żeby zaobserwować kanał podróżowania, jeżeli jeszcze go nie znacie, bo być może go poznaliście przy okazji filmów o van life'ie, albo kiedy razem z Kasią i z Łukaszem wydawaliśmy poradnik podróży samochodowych. Teraz u nich na kanale jest bardzo dużo vlogów, właściwie co tydzień, o życiu tutaj w Portugalii, o budowie, czy właściwie naprawie, remoncie tego domu, o budowie tych wszystkich rzeczy, które sobie tutaj budują na działce. Także polecam, żeby obserwować ich filmy, a my ruszamy dalej. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Podbiec do nich. No, okej. Żeby z przyczepką byli. Myślałam, że mają Pikachu. Trudno. Okej.